Cześć Laguna Fani. Dzisiaj zabawa z Renault Megane 3 mojej żony. Odświeżę w niej tylne zaciski oraz zamontuję nowe tarcze i klocki od firmy Ridex. Zakupiłem 2 komplety tarcz i 1 komplet klocków hamulcowych na tylną oś. W zestawie z klockami dostajemy też 4 nowe śruby oraz instrukcję montażu. W zestawie tarczy hamulcowej otrzymujemy instrukcję, tarczę hamulcową wraz z łożyskiem oraz nakrętkę piasty. Tarcza hamulcowa jest zapakowana w folię, a całość ładne czarne pudełko tekturowe, na które możemy znaleźć dane dotyczące tarczy oraz link do sklepu Ridex. Zaczynamy zabawę z tylnymi hamulcami. Jedną stronę samochodu zabezpieczam przed możliwością przesunięcia się w przód lub w tył. Drugą natomiast podnoszę i zabezpieczam kobyłką. Zaczynam od pozbycia się koła, a następnie odkręcam korek zbiorniczka z płynem hamulcowym. Demontaż zacisku zacznę od zdjęcia linki hamulca ręcznego. W tym celu napinam dźwignię hamulca ręcznego szczypcami, po czym wysuwam linkę. Jeżeli zamierzacie tylko wymienić klocki hamulcowe i tarcze, nie musicie tego robić. Oczywiście pamiętamy, że do demontażu zacisku hamulec ręczny musi być zwolniony. Ja będę całkowicie demontował zacisk, więc zacisnę szczypcami elastyczny przewód hamulcowy w celu zapobiegnięcia wyciekania płynu oraz jak najmniejszym zapowietrzeniu układu. Teraz przy pomocy klucza płaskiego 15 mm i klucza nasadowego 13 mm odkręcam zacisk od jarzma. Śrubokrętem wykonuję dźwignię na zacisku, aby tłoczek delikatnie się wcisnął, co ułatwi mi wysunięcie zacisku. Teraz w sposób swobodny mogę wysunąć zacisk i wyciągnąć klocki hamulcowe. Jak widać po klockach i tarczy, nie spełniały one w 100% swojego zadania. Teraz przy pomocy śrubokręta zdemontuję ślizgi klocków. Dla mnie kolejnym etapem będzie odkręcenie przewodu hamulcowego od zacisku. Robię to delikatnie luzując śrubę, a następnie wykręcam ją obracając całym zaciskiem. Następnym etapem jest odkręcenie jarzma.
Aby odkręcić tarczę hamulcową, pozbywam się zaślepki i przy pomocy klucza 30 mm odkręcam nakrętkę piasty. Teraz tarcza bardzo ładnie schodzi ze stworznia. W tym momencie padła decyzja, aby odkręcić cały element i zrobić to porządnie. Podważam więc zabezpieczenie czujnika ABS i wysuwam go. Cały element jest natomiast przykręcony na 4 śruby, które odkręcam. Całość trafia do piaskarki i do pomalowania w celu odświeżenia i zabezpieczenia przed korozją. Teraz mogę przystąpić do montażu, który odbywa się w kolejności odwrotnej do demontażu. Czyli tak jak widać, z powrotem przykręcam stworzeń na 4 śruby i montuję nową tarczę hamulcową, przykręcając ją nową nakrętką, którą otrzymałem w zestawie. Na swoje miejsce trafia też odświeżone jarzmo. W odświeżony zacisk wkręcam przewód hamulcowy. Teraz będę wciskał tłoczek i aby nie pchać w układ hamulcowy starego zużytego płynu, poluzuję odpowietrznik tak, aby płyn został wypchany na zewnątrz. Przy pomocy klucza do wkręcania tłoczków wkręcam tłoczek do pozycji wyjściowej, a wyciekający z zacisku płyn złapię w miskę, aby nie ubrudzić sobie podłogi. Przepraszam, że tak słabo widać moment wkręcania tłoczka, ale ciężko było pomieścić się z kamerą. Po wciśnięciu tłoczka mogę dokręcić odpowietrznik.
Tłoczek wciśnięty, zdejmuję więc moje szczypce z przewodu elastycznego, które, jak już wcześniej mówiłem, były mi potrzebne tylko do demontażu zacisku. Przed założeniem klocków hamulcowych usuwam zabezpieczenie antykorozyjne z tarczy hamulcowej przy pomocy rozpuszczalnika lub innych środków do tego celu przeznaczonych oraz czystej ściereczki. Im tarcza hamulcowa będzie czystsza, tym efektywniejsze będzie hamowanie. Na jarzmo wracają oczyszczone ślizgi klocków hamulcowych oraz same klocki hamulcowe. Klocki hamulcowe powinny poruszać się po ślizgach płynnie, bez żadnego zacinania się. Wówczas będą one w sposób odpowiedni wycofywały się, hamulce nie będą nam piszczały, a tarcze nie będą się niepotrzebnie nagrzewały oraz nadmiernie zużywały. Zacisk wsuwam na swoje miejsce, po czym przykręcam go nowymi śrubami, które były w zestawie z klockami hamulcowymi. Na swoim miejscu ląduje też linka hamulca ręcznego. Ponieważ rozszczelniałem układ hamulcowy, odpowietrzam go teraz, pamiętając, aby kontrolować poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Na koniec montuję zaślepkę nakrętki, piasty oraz koło. Jedna strona zrobiona. Nie chce mi się przenosić kluczy na drugą stronę, więc obracam samochód i przeprowadzam tą samą procedurę z drugiej strony. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fun i Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam też do oglądania innych moich filmów oraz na inne moje kanały, do których link znajdziecie pod filmem. Link do sklepu Ridex znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam, cześć.